Maciek, cześć. Czołem. Maciek prowadzi bloga, fanpage'a na Facebooku? Trochę tak. Trochę tak, tak. Myśliwskie historyjki, ja sam śledzę. Także mamy tutaj Maćka, chciałem, żeby, bo dzisiaj, za chwilkę Maciek zrobi pokaz wabienia, ponieważ niedawno w internecie ukazał się nam materiał, tak, z wabienia, które organizowałeś Ty. Tak, to były 15 Mistrzostwa Polski w wabieniu drapieżników w Mobrzy, odbywało się w terenie Zarządu Okręgowego w Mobrzy. Zapraszam do obejrzenia, fajny materiał powstał, jest opublikowany na stronie Polskiego Związku Łowieckiego. Zapraszam, naprawdę. Tak, powstał super, nawet ja wam to powiem, dokręcił go Dawid Szczawiński i zrobił to naprawdę mega. Ja od razu wiedziałem, jak się ukazał materiał, nawet nie musiałem wiedzieć, kto go kręcił, bo wiedziałem, że to pewnie Dawid robił, bo zrobił to świetnie. Natomiast no, Maciek jest tutaj też po to, żeby pokazać, jak wabić, żebyśmy ograniczanie drapieżnika nie skupili się tylko na norach, na stogach, ale również na wabieniu. No i mam nadzieję, że tutaj Maciek zaprezentuje nam, tak? No, myślę, że i klub Jamnika, i generalnie ludzie zajawieni norowaniem i obrabianiem stogów będą zainteresowani, bo czasami jest tak, że przy złej pogodzie na wabik lis nie idzie, przy dobrej pogodzie, tak. A przy złej i znowu są super rezultaty na stogach. Na stogach, oczywiście. Te metody można wymieniać. Myślę, że myśliwy, który znajdzie taką zajawkę w wabieniu, sprawdzi się i tu, będzie niezależny od pogody. Tak, bo tutaj dzisiaj akurat zaczął teraz padać śnieg, sypać śnieg, wychodzimy z Maćkiem na zewnątrz, mówi, ale macie pogodę jutro, nie? Bo jutro jest, wiesz, im gorsza pogoda, tym więcej lisów w norach, więcej lisów w stogach, więc teoretycznie powinno być tak jak z gęsiami. Im gorsza pogoda, tym rezultat lepszy, nie? A przy wabieniu, im lepsza pogoda, znowu więcej słońca, mrozu, no to w tym momencie znowu na wab powinno być lepiej, nie? Tak jest. Więc no zaraz się spotkamy gdzieś tam na sali, pójdziemy sobie, wyszliśmy sobie na bok tutaj coś ponagrywać, żeby Wam przedstawić osobę Maćka, bo mówię, ja jestem, no Maciek też nie tylko słynie z tego, że prowadzi blog, ale też strzela kapitalne byki. Także tutaj nie ma co gadać, no zapraszam Was na Facebooka, żebyście zobaczyli, bo byki strzela naprawdę szapoba i ja też lubię takie pooglądać, jak komuś się tak darzy, fajnie, a Maciek to jeszcze pokazuje w takiej formie czysto myśliwskiej, tak naprawdę ładnie, mi to się gratuluje. Także idziemy, Maciek trochę powabi, także koledzy, uczestnicy, również Czech, którzy przyjechali tutaj. Miała być obsada, bo tego nie dodaliśmy, wcześniej jeszcze mieli być Włosi, ale ich COVID położył. Mieli być Słowacy, ale też z COVID-em są, więc nie dojechali. Natomiast zaraz tutaj myślę, że koledzy z Czech też zobaczą, jak my w Polsce wabimy lisy. Także zapraszamy. Idziemy na salę. My mamy plan taki, nie wiem czy na przykład mamy tutaj przyjemność gościć między nami kolegę prezesa klubu wabiarzy, klubu PZD. Kolega zaprezentuje metody wabienia drapieżników, a miło mi również poinformować, że kolega jest również właścicielem jamnika. Tak jest. Także to wszystko w klimacie jamnika. No właśnie. Witam kolegów, nazywam się Maciej Kwotecki, jestem prezesem klubu wabiarzy. W zasadzie chciałem Wam opowiedzieć o wabieniu drapieżników, ale powiem Wam szczerze, będę najmniej mówił o dźwiękach, jakie wydajemy przez wabiki. Bo to jest, powiem Wam szczerze, że to jest tylko 30% sukcesu. Dźwięk, jaki wydaje wabik. Także oczywiście mamy na rynku masę wabików rozmaitych firm, różnych producentów. I powiem Wam, że oczywiście są wabiki lepsze, gorsze, ale najbardziej istotne w całym wabieniu jest ustawienie się myśliwego. Jest jego strategia i ułożenie się w polu. My w klubie polujemy z bronią gładkolufową, więc tego lisa rzeczywiście, czy lisa, czy kunę, czy innego drapieżnika należy zawabić dość blisko, na strzał dystansu śrutowego. Więc powiem tak, wabienie lisa na strzał kulą, czyli na te 100, 150, 170 metrów nie jest trudne. To jest sztuka, którą każdy z Was po wyjściu praktycznie bierze wabik, wychodzi w miejsce mało opolowane i praktycznie tego lisa ma na 100%. Ale podciągnięcie tego lisa na strzał śrutowy jest już troszeczkę wymagające. Najbardziej w tym istotne jest to, żeby się dobrze ustawić. Musimy wybrać miejsce tak, żeby ten lis miał możliwość, miał chęć podejścia do nas. Bo musimy to rozumieć tak, że ten lis podchodzi do jakiejś ofiary. Tam rozgrywa się jakaś dramatyczna scena w łowisku, czyli zakładamy to tym na przykład, że lisa pochwycił inny lis, pochwycił inny drapieżnik, być może jakiś ptak drapieżny,
i ten zając walczy o życie, wydaje ten odgłos knierzenia. I rzeczywiście lis jest bardzo inteligentnym drapieżnikiem i lis bardzo kalkuluje. Jeśli to jest liszka czy lis roczny, on będzie rzeczywiście inaczej podchodził do tego dźwięku niż jak dorosły, mocny pies, który idzie de facto na zawodach, na mistrzostwach polskich, które odbyły się 2 tygodnie temu. Dodam, że na pokocie znalazło się 20 psów i 11 liszek, więc to wskazuje, że pies jednak chętniej idzie na wabia, jest bardziej zdecydowany, bo czuje się mocny. I jak już mamy, że powiem, jak wybieramy miejsce, które wabimy, musimy wziąć pod uwagę najbardziej istotny czynnik, czyli wiatr. Wiatr musi być taki, żeby lis miał chęć wyjścia do nas, czyli musi mieć dla niego prawie dobry. Nie może być dla niego idealnie dobry, bo nas po prostu zwyczajnie wyczuje, więc węszy. Więc musimy się ustawić, ja jestem zwolennikiem ustawiania się pod takim lekkim kątem, gdzie na przykład wiatr mamy na otwartą przestrzeń, a po lewej czy po prawej stronie jakimś pod lekkim kątem mamy pas trzcinek, mamy pas jakiś rów, mamy jakieś lekkie zadrzewienie, żebyśmy mogli też tego lisa zobaczyć, przygotować się do strzału, ale musi on dochodzić prawie bezpośrednio do wabiarza pod ten dystans strzału śródowego. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga sprawa to ustawienie się w łowisku, czyli jeśli widzimy tego lisa i ten lis na nas idzie. Jakby szkoły są dwie. Jedna mówi, że jeśli lis rzeczywiście na nas idzie mocno, widać, że po prostu wali na nas sznurkiem bezpośrednio na myśliwego wabiarza, to nie powinniśmy przestawać wabić. I powiem Wam szczerze, że w 80% jest to prawda. Jak lis idzie, to moment, kiedy odłożymy wabik, czy to będzie wabik miechowy, czy manualny, odstawimy go od twarzy sięgając po broń, to praktycznie w 80% wypadków lis zatrzyma się. Nie? Coś się stało, on będzie analizował, czy nie wiem, ten zając uciekł, czy tam jakaś sytuacja się zmieniła, czy być może nadszedł człowiek, bo mamy łowiska bardzo zurbanizowane, więc też ludzie przychodzą, śmieję się na wabia, bo nieraz mieliśmy na zawodach sytuację, że zaniepokojony człowiek wyszedł nagle na dźwięk knieziania zająca, więc ten lis zatrzymuje się. Więc co możemy zrobić? Pierwsza sytuacja jest taka, jeśli widzimy z daleka lisa i na przykład to najbardziej popularny chyba wabik w Polsce, bardzo dobry i uważam, że to jest jeden z lepszych wabików, ma tylko jedną wadę. To jest bardzo popularny wabik i listy go znają. To jest jego jedyna wada. To jest bardzo dobry wabik. Ma tą zaletę, że nie zamarza, duży mróz, można go rozmaicie wykorzystać. Jednym z elementów na przykład jest taki, że jeśli wabimy tego lisa, mamy go na 100-200 metrów przed sobą, lis sznuruje, wali prosto na wasze stanowisko, wabicie go, nie? Lis ciągnie, można rzucić ten wabik nawet na podłogę, czy odłożyć go na podłogę ambony, jeśli wabicie z ambony czy na zyżce, jest taka możliwość, możecie się złożyć, wabicie nadal, nie? Możecie użyć po prostu stopy. I może się wtedy złożyć do strzału. Jeśli mamy tego lisa, który nam wyszedł gdzieś niespodziewanie, moją taką autorską metodą, nie widziałem tego nigdy, ale jest to metoda taka, że się składacie, jesteście złożeni z tą dubeltówką, macie lisa bardzo blisko, nie? On nie wiem, stoi sobie za drzewem, za krzakiem, nie? Jakikolwiek ruch, nie wiem, sięgnięcie po wabik, to jest, lisy są bardzo wrażliwe na ruch. Może spowodować, że ten lis rzeczywiście was przyuważy i spoży. To jest poślinienie sobie tutaj. Jesteście złożeni. Oczywiście można to zrobić tu ustami. Tylko powiem szczerze, że jak jest mróz i ustami jak się długo robi, to po prostu zwyczajnie usta cierpną. Na nadgarstku można dłużej. Także jest to jedna z metod, że po prostu się składacie. Nie? Istotne jest to też, jak na przykład macie, czy na przykład jakiś pisk myszy, jeśli macie tego lisa blisko, macie z nim kontakt wzrokowy, wy go widzicie, zwyczajnie wabika nie wyjmować z ust. Broń musi być blisko, jak wabicie, no to broń jest na kolanach, ewentualnie tutaj w załamaniu ręki, macie tą broń po prostu bezpośrednio przy sobie, bo nie wiem, czy któryś z was kolegów próbował wabić lisa, ale największą taką zmorą początkujących wabiarzy jest to, że wabię, kurde lis jest, nie? No jest, no stoi, 10 metrów. A tak, broń albo mam tu opartą, nie? Albo mam gdzieś tam niżej, albo w ogóle jestem nieprzygotowany zupełnie. Albo lis mi wyszedł z prawej strony, a ja jestem
praworęczny i no złóż się tam do lisa, który stoi tu. No, wymaga to jakiegoś... Albo no tak. Nawet powiem, że szczerze, że przy takim wabieniu w terenach leśnych, zakrzaczonych, gdzie ten lis rzeczywiście jak wyjdzie, to jest na dystansie bardzo bliskim, to po prostu zwyczajnie się odbezpiecza broń. Bo samo odbezpieczenie dubeltówki czy boka już jest sygnałem dla lisa, nawet jeśli to robicie na kolanach. Po prostu robicie klik i już go nie ma. Nie? To jest po prostu ułamek sekundy i lis pryska. Więc przy polowaniu na wabia trzeba być skoncentrowanym, przygotowanym przez te 15-20 minut, bo jestem zdania, że dłuższe siedzenie na stanowisku nie ma specjalnego sensu. Chyba że oczywiście jest to przyłów, czyli nie wiem, polujecie na dzika, czy na rogacza, czy na jakąkolwiek inną zwierzynę łowną i przy okazji wabicie, no to wtedy jak najbardziej sobie siedzicie pół godziny, godzinę, zdarza się oczywiście, że ten lis po takim czasie wyjdzie. Także jak stoicie na stanowisku, pierwsze pytanie, jak długo wabić? I czy wabić od razu, czy nie? Powiedziałbym szczerze, że to jest uzależnione od dwóch rzeczy. Jeśli jesteście w stanie dotrzeć do stanowiska tego, którego planujecie wabić, w którym zaprojektowaliście sobie to łowienie, zaplanowaliście, bo wabienie trzeba zaplanować. To nie jest tak, że wychodzicie w pierwsze lepsze miejsce, a tutaj będzie ok, nie? Ale byłoby bez planu. Planujecie dane stanowisko, przewidujecie jak wieje wiatr, skąd może wam przyjść lis. Najlepsi wabierze od tych średnich wabiarzy różnią się tylko tym, że dokładnie są w stanie określić, gdzie ten lis przyjdzie. I to jest ta cała główna różnica, bo lis jakby, no oczywiście jest inteligentnym zwierzakiem, ale no nie róbmy też z niego Einsteina, on nie rozwikła pewnych on nie myśli trzy kroki do przodu. Tak więc zajmujecie stanowisko, macie zaplanowaną sytuację, macie przygotowaną broń. Co teraz? Jeśli da się do stanowiska dotrzeć bezgłośnie, bardzo cicho, macie w miarę dobry wiatr, delikatny, warunki pogodowe są sprzyjające, jestem zdania, że można zacząć wabić praktycznie po zasięciu na stanowisko. Jeśli śnieg jest głośny, nie wiem, trzepnęły wam drzwi od ambony, cokolwiek się wydarzyło takiego, co wywołało hałas, jakieś poruszenie w łowisku, warto odczekać te 15, 20, 30 minut. To się unormuje, ten lis sobie przejdzie, przyjdzie być może inny lis, coś tam się zadzieje i wtedy dopiero można wabić. Bo lis, który was wyczuje, którego spłoszycie nawet nieświadomie, po prostu wchodząc na ambonę, trzepniecie drzwiami i gdzieś tam wiatr wam zawieje, stukniecie dubeltówką o sufit w ambonie, tego lisa nawet nie zobaczycie, on po prostu pierzchnie, on nie przyjdzie, to on doskonale wie, że tam jest myśliwy. I jak już zajmujemy stanowisko, to jeśli udało się zrobić to cicho, wabimy powiedzmy po tych 3, 4, 5 minutach. Jeśli nie udało się podejść do stanowiska bezszelestnie przy dobrych warunkach, to wabimy po tych 15-20 minutach. Czy długo wabimy? Powiedziałbym, że ilu wabiarzy, tylu szkół i tyle szkół. Znam kolegów z klubu wabiarzy, którzy odnoszą sukcesy, którzy wabią bardzo krótko. To jest dosłownie kilkanaście dźwięków. Ich teoria jest taka, że im dłużej wabimy, tym dokładniej lis wie, gdzie jesteśmy. Są koledzy, którzy wabią nawet te 30-40 sekund, czyli długo. Jestem zdania, że prawda najczęściej leży po środku, więc początkujący polecałbym wabić te 10-15 sekund, nie dłużej. Istotnym dźwiękiem przy wabieniu jest dźwięk tego dławienia. Są koledzy, którzy polują głównie używając samego dźwięku dławienia, czyli takiego dźwięku, który zając już ostatkiem sił wydaje, to jest taki dźwięk takiego tłamszonego zająca, który rzeczywiście tam już ostatkiem sił wydaje się dźwięki, to jest no jest zgaszony, to jest taki niezbyt głośny dźwięk i ten zając ostatkiem sił próbuje z siebie wydać ten dźwięk. Teraz drugie pytanie, czy wabimy, kiedy ponawiamy wabienie? I tak powiedziałem, że jeśli mamy miejsce bardzo obiecujące, to po 5-10 minutach możemy ponowić wabienie. Jeśli naprawdę miejsce jest pewne, wiecie, macie pewność, że tam ten lis jest, może coś mu tam nie pasuje, no to można jeszcze po tych 5-10 minutach kolejnie znowu zrobić jeszcze jedną rundę. A jeśli miejsce rzeczywiście jest takie, że macie bardzo wąski pasek jakiegoś zadrzewienia, jakichś trzcinek, który, no widzicie, że dalej nie ma terenu, to jeśli tam ten lis jest i on usłyszy to do was wyjdzie. Jak nie wyszedł po pierwszym wabieniu, prawdopodobnie nie wyjdzie już więcej. Albo go tam po prostu zwyczajnie nie ma.
I czasami warto jest tych stanowisk oblecieć więcej, niż skupić się na jednym i tam rzeczywiście tłuc to miejsce tam powiedzmy tą godzinę. Zwyczajnie, jeśli chcecie rzeczywiście wpłynąć na redukcję tego drapieżnika, to warto odskoczyć tych miejsc więcej. Teraz stanowisko od stanowiska. To też zależy. Jeśli są warunki takie, że jest duża słyszalność, jeśli słyszycie na przykład w oddali gdzieś auta, nie naprawdę z drogi, która jest tam kilka kilometrów dalej, słuchać tą drogę, słuchać gdzieś sroki w oddali, nie? To znaczy dobra, jest dobra słyszalność, nie? Ten lis rzeczywiście was usłyszy dalej. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że lis ma dużo lepszy słuch od nas ludzi, więc ten dźwięk, na przykład dobrym takim papierkiem lakmusowym słyszalności są psy w okolicznych wioskach. Jak zawabicie i odezwą się wam psy, nie wiem, kilometr od was, okej, to ja mam taki zasięg, nie? Być może trochę większy. Więc musimy dać ten czas temu lisowi, żeby on do nas doszedł z tego kilometra. Też musicie to wziąć pod uwagę. A jeśli warunki są takie, że wieje dość silny wiatr, albo macie jakieś naturalną przeszkody, nie wiem, w postaci wiatr jest na przykład wzdłuż rzeki, nie? Albo przecina jakąś drogę na przykład szybkiego ruchu. Macie jakiś dźwięk w łowisku, który jest taki zakłócający, no to wtedy rzeczywiście, no to ten dźwięk nie rozchodzi się daleko, jest nie wiem, mgła, jest jakiś lekki opad brzawki, czasami nawet wabi się przy deszczu, przy opadach śniegu. No to ten zasięg tego dźwięku jest krótszy i te stanowiska możemy wybierać gęściej. Kolejna rzecz, podchodzenie do stanowiska. Z reguły nauczeni jesteśmy podchodzić do stanowisk, przy polowaniu na zwierzynę grubą pod wiatr. No, żeby wiadomo, żeby zwierzyna nas nie wyczuła. Przy lisie jest odwrotnie. Jeśli zasiadamy na stanowisko na lisa, dobrze iść z wiatrem. Dlatego, że no, oczywiście planując tak tą drogę, żeby oczywiście z tych kryjówek, gdzie się spodziewamy, żeby nas nie wyczuł, ale jeśli lis by nas miał obejść, no to dojdzie do naszego przejścia. Więc lepiej do tego nie dopuścić. Bardzo dobrą metodą, którą ja czasami stosuję, jest bardzo fajnie się poluje w dwie osoby, które po prostu zwyczajnie jedna osoba podjeżdża, nie wiem, do zwyżki, ja sobie cichutko wychodzę, siadam na zwyżce, siadam w kępie krzaku, siadam w rowie, ta druga osoba, mój, nie wiem, pomocnik czasami to jest stażysta, fajny w ogóle trening dla stażysty, żeby on zobaczył, jak to polowanie wygląda. Odjeżdża sobie te 300-400 metrów, przez lornetkę sobie obserwuje, a my wabimy, a nie zostawiamy żadnego dojścia. Nie? To też jest naprawdę dobra metoda, sprawdza się przy starych lisach. Uważam, że jest, jak to poznałem w ten sposób, to zaczęły się pojawiać na pokocie stare lisy, już bez zębów, naprawdę starzy wyjadacze, którzy do tej pory te lisy były nieuchwytne. Nie? One rzeczywiście obchodzą myśliwego, nie znajdują żadnego dojścia, więc okej, jest wolne, wchodzimy. I teraz tak, o wabikach trochę powiem. A, jeszcze może nie, o wabikach powiem na koniec. Maskowanie, nie? Czy maskować się, czy nie? Jestem zdania takiego, że im bardziej doświadczony myśliwy, wabiarz, tym jemu maskowanie jest mniej potrzebne. Im mniej doświadczony, tym to maskowanie mu pomaga. Zwyczajnie z uwagi na błędy. Maskowanie takie typu gili, typu jakieś ubrania takie naprawdę zlewające się z otoczeniem pozwalają zrobić to, że jeśli lis nas zobaczy, a my wykonujemy jakiś delikatny ruch, czy nie wiem, obracamy się, możemy go oszukać, on po prostu się nie spodziewa, że nas zobaczy. Dobry wabiarz, oczywiście bardzo doświadczony myśliwy wabiarz, on tak się ustawi i tak przygotuje sobie broń, że jemu żadne maskowanie wiele mu nie pomoże. Po prostu wie, gdzie praktycznie tuż po wejściu składa się i z bardzo dużym prawdopodobieństwem wie, że lis akurat zatrzyma się tam. To się czasami przypomina trochę magię, bo na ostatnich mistrzostwach Polski rozmawialiśmy i kolega jeden opowiadał, jak podprowadzał Marcina Bobola, który zajął drugie miejsce w tych mistrzostwach i opowiadał, jak Marcin był kiedyś, Marcina kiedyś podprowadzał na innych zawodach. I Marcin stwierdził, że tu mam taki wąski pasek brzózek i staniemy na końcu tych brzózek. Po chwili mówi, nie, tam stanie lis, a ja się ustawię tu 10 metrów wcześniej, bo tamten lis jak przyjdzie, to tam siądzie. Ktoś zawabił. Za 10 minut lis był tam właśnie, gdzie mówił. I to odróżnia dobrego wabiarza od słabego wabiarza, nie? Po prostu przewidywanie tego, gdzie lis przyjdzie. I tam mamy złożoną broń, tam jesteśmy przygotowani do strzału, możemy tą broń położyć sobie na ramieniu, trzymać w rękach i tak dalej, a po prostu jest złożenie się strzału. I ten lis nie ma wtedy możliwości. Najwięcej błędów pojawia się wtedy, kiedy ten lis przyjdzie, a my jesteśmy zaskoczeni. Tak jakby
I teraz o wabikach. Wabików na rynku mamy ogromne ilości. Tu wspomniałem na przykład o Predatorze. Jest to bardzo dobry wabik, naprawdę jeden z lepszych uważam. No mam może, wspomniałem o jednej wadzie, czyli popularności. Druga wada to jest, że jest głośny. To jest wada i zaleta, bo jeśli mamy dużą przestrzeń, chcemy, żeby ten dźwięk się poniósł dalej, to jest świetny wabik. Ale jeśli mamy lisa na 200 metrów i zaczniemy nim ostro tam pompować tą pompkę, to zwyczajnie lis się spłoszy. To będzie za dużo bodźców, to jest za grube dla niego i on zwyczajnie pójdzie. Często widać takie lisy, jak ktoś sobie kupi Predatora, idzie w łowisko, siada sobie na ambonie, pomacha tą membraną i ten lis, kurde, ucieka jakby go popraził prąd. Albo był już wabiony i strzelany, albo po prostu było za głośno dla niego. I wtedy dobrze mieć na przykład wabik cichy, cichszy wabik, który, no porównajcie ten dźwięk, nie? Zobaczcie, to jest głośny, nie? Praktycznie prawie nie słyszymy, co mówimy, nie? A to jest ciche jak kniezianie. Dużo cichsze, nie? Wiadomo, ma krótszy zasięg, tak samo dostosowujemy dźwięk tego głośnego wabika do terenu otwartego, a cichszego do takiego, gdzie wiemy, że tam, kurde, mam fajne stanowisko za 300, 500, 700 metrów, nie? Kurde, jak tym dam, to trochę wykasuje też ten teren tam wkoło tego stanowiska, więc warto myśleć, nie? Drugim podstawowym wabikiem jest pisk myszy. Pisk myszy to jest taki, mysz jest takim gatunkiem, który w zasadzie zjadają wszystkie drapieżniki leśne. Na pisk myszy można mieć wszystkie gatunki. Chociaż pokażę wam wabik, na który miałem wszystkie gatunki chyba łowne w Polsce. I nie jest to pisk myszy, ale pisk myszy jest naprawdę uniwersalny. Na niego idziemy. Liszka, zabijana mysz, jak sami zresztą wiecie, jak jesteście cicho w łowisku, to rzeczywiście te norniki, te myszy słychać, nie? Po prostu jak się jest po tych 15-20 minutach nagle zaczyna żyć to całe, ta ściółka zaczyna tam piski, jakieś tam się coś zaczyna dziać. I lis idzie chętnie na ten pisk myszy, ale jest to wabik krótkodystansowy. Z piskiem myszy można oczywiście zrobić taki manewr, że podchodząc do stanowiska, jak wam się udało je cicho zająć, pierwszym wabikiem powinien być pisk myszy. Mamy tego lisa, udało wam się cichutko podejść, tu krótko w tym zasięgu 100-200 metrów tym piskiem myszy. Tylko piskiem myszy zawsze wabimy tak, że mam broń w rękach. To jest moja zasada. Jak mamy piskiem myszy, to nie mam dubeltówki odłożonej czy kniówki z boku. Jak już wabię piskiem myszy, to już mam broń mieć przygotowaną, nie? Mam ją w dłoni, jak już dam jej... I piskiem myszy można wabić długo. To nie jest knieżanie, którym jak zaczniemy wygrywać całe mazurki Dobrowskiego, to długie dźwięki, to po prostu dla lista to będzie naturalne. Pisk myszy naprawdę, myszy czasami słychać, ganiają się, gryzą, tam to możecie ich używać długo. Piskiem, na przykład tym wabikiem, z takim otworkiem, to jest taki, powiedziałem, taki nie do końca pisk myszy, to trochę to jest, można to zrobić przestrach ptasi. Więc robimy r. Czasami sikorka jak się ganiają, nie? Coś cię zapało taką sikorkę, jakiegoś ptaszka, nie? Bardzo fajnie na ten dźwięk reaguje kuna, bardzo dobrze reaguje norka. I cienia. To już mieliśmy knieżanie, zaraz o knieżaniu jeszcze powiem więcej. Inny rodzaj wabików. Mamy bardzo skutecznymi wabikami w okresie letnim, na przykład po ostatnich sianokosach. Jak rzeczywiście wchodzimy na obóz, gdzie mamy dużą populację lisa, tego lisa chcemy zredukować. W zasadzie powiem szczerze, że takim momentem w roku, gdzie możemy tą redukcję zrobić największą, to są ostatnie sianokosy. To rzeczywiście jest to odstrzał taki redukcyjny, mamy wtedy młode lisy, które aktywnie przyczesują koszone łąki. Siadamy wtedy, kiedy jeszcze ten traktor z kosiarką jeździ po łące. Siadamy sobie wtedy tam, traktor zjeżdża, to jest z roku. Praktycznie za 5 minut mamy lisy. Ale no, już nawet lepiej powiem. Tuż przed tym, jak widzicie, że jest ostatni pokos, ja wtedy zaczynam wabić i robimy albo przestrach ptasi, albo dźwięk koźlaka, ale to jest fajny wabik, to jest Plain Pain od Nordika.
Ja go lubię z uwagi na to, że właśnie mogę wabić nim praktycznie trzymając go w ustach cały czas, nie muszę, mam takie ząbki i nie męczę się trzymając go w ustach. Mam broń ze sobą i z drugiej strony ma nieco inny dźwięk. I krótka przerwa, powiedzmy tam te 10 minut. I rzeczywiście lisy tuż po tych sianokosach po prostu reagują naprawdę bardzo intensywnie, bardzo agresywnie. Bardzo fajnym wabikiem, możemy powiedzieć też z takiej grupy wabików przestrachów ptasich. To jest wabik, który wymyślili, w zasadzie pierwotnie to był gwizdek. Był to gwizdek używany przez pasterzy australijskich. I to też jest rodzaj przestrachu. To jest taki dźwięk. On ma tą zaletę, że jest bardzo głośny, nie? I powiem wam szczerze, że jest to taki wabik, który można sobie zrobić samemu. Teraz do niego przejdę, do kolejnego podobnego rodzaju wabika. Poczekajcie, zrobimy chwilę przerwy. I teraz słuchajcie, ostatni jakby element, powiedziałbym, że który się stosuje bardzo rzadko, nie? Czasami, naprawdę rzadko się zdarza, że mamy lisa, który się zatrzyma na te 70 metrów. Przy strzale z chuju oczywiście to nie jest żaden problem, ale przy strzale śrutowym, kurczę, jest to kłopotliwe. No mamy takiego lisa, wygrywałem mu tam tyknięzianie i na pisk myszy nie reaguje. I czasami takim wabikiem wspomagającym możemy go skusić do tego, żeby wyszedł bliżej. I z wabików wspomagających powiedziałem, że w mojej opinii dwa są najskuteczniejsze. I teraz zrobię takie zdziwienie, bo to jest wabik na kaczki, ale robimy im kruka. Nie? Robimy taki dźwięk, nie? Jest... A to jest zwykła kaczka, nie? To taka wysoka, może ona jest tak ustawiona teraz przeze mnie, ale robimy po prostu kruka. I rzeczywiście ten lis, jak ja to zauważyłem po prostu w łowisku polując, że były takie sytuacje, że mi kruki gdzieś siadły z boku na krzakach. Ja widzę lisa, który nie idzie na mnie, tam gdzie ja wabiłem, tylko idzie na te kruki. Nie? Bo wie, że te kruki tam na czymś siedzą. Być może lis tam złapał jakąś ofiarę i te kruki czekają na resztki. I drugim takim wabikiem, który wspomagającym rzeczywiście tego lisa, który się zatrzyma, jest sroka. Bo mamy w łowisku tą srokę. I sroka jest takim ciekawskim ptakiem, który jak coś się dzieje, to zauważycie, że sroki, sójki zaraz się zlatują zresztą na samego wabiarza. Jak jesteście też dobrze zamaskowani, to jest dobre też wsparcie. Jak jesteście dobrze schowani, ptaki mają bardzo dobry wzrok. Jesteście gdzieś zamaskowani dobrze i macie te sójki, kroki, sroki, wrony, cokolwiek i one krążą, siadają koło was. To jest już dobry znak, nie? Bo ten lis będzie naprawdę do was, będzie pewniejszy, że tam nie ma człowieka, nie? Po prostu będzie pewniejszy. I wtedy robimy srokę. I to robimy takim... I dmuchamy oczywiście, nie? Więc sroka też jest fajnym takim wabikiem wspomagającym. Jest jeszcze myszołów. Szczerze wam powiem, z tych wszystkich wspomagających, moim zdaniem na kruka jest najlepiej. Na drugim miejscu postawimy srokę. Jest myszołów. Można powiedzieć, że bardziej też sójka. Sójki też takie udają czasami myszołowa czy jastrzębia. I czasami tego lista rzeczywiście możemy podnieść. Ja mówię o takich listach takich trudnych, że rzeczywiście czasami na zawodach zdarzało się, że lis się zwinął w kłębek, kurde, no i do snu się kładzie, nie? Wy tam wygrywacie trele i on nie reaguje, no zwyczajnie się nie da się go podnieść. Czasami ten wabik taki wspomagający, czyli jakaś konkurencja, tknie go, nie? Kurczę jednak, nie? Tam może coś rzeczywiście jest takiego. I teraz wam powiem, że mam taki wabik, na który nie będę tutaj już blokował producenta, chociaż już ta firma nie istnieje, więc teoretycznie można. To jest firma Lucky Duck. Ta firma istnieje, a przestała robić wabiki manualne, robią tylko wabiki elektroniczne. Na którego miałem wszystkie gatunki chyba drapieżników polskich. Miałem rysia, wilka, kunę, norkę, lisa oczywiście też. Wszystkie. I to jest dźwięk, którego bym powiedział, określiłbym go jako taki skrzek
jakiegoś, ja bym powiedział, sójki może zabijanej, bo to nie jest do końca kniezienie zająca. Ale ja mam takie odczucia, że jest to dźwięk, który można powiedzieć, określić jako taki przeraźliwy wrzask ofiary. Trudniej do określenia gatunku, bo jest to, no, ja jestem zdania, że to jest to bardzo dobry wabik, bo miałem na niego zawabienie rysia na dystans strzału środowego, uważam, że to jest duży sukces. Jest to czujne zwierzę, miałem na to wszystkie gatunki, jest to wabik, powiedziałem, uniwersalny, nie? I on brzmi tak. Widzicie, on jest taki trochę jakby kniezianie, ale taki bardziej skrzykliwy, ale powiedziałbym szczerze, że rzeczywiście on robi robotę, zwłaszcza w terenach przewabionych predatorem, który jest, mówię, najbardziej popularny i łowiska nim są zaznajomione. Jeszcze powiem tak, o takich wabikach nie każdy od razu wabiarz przyszły chce sobie pójść do sklepu, poproszę ten wabik, bo są dobre. Określiłbym to tak, że każdy wabik ma swojego wabiarza. Są ludzie, którzy świetnie wabią danym rodzajem wabika, a nie wychodzi im na innym. I jest odwrotnie, po prostu są ludzie, którzy mają naturalną predyspozycję, że fajnie, to jest tak jak z instrumentem, nie? Że jeden gra na gitarze świetnie, a drugi na trąbce, no zwyczajnie. Więc zachęcałbym do eksperymentów, bo każdy wabik ma swojego wabiarza. I jeśli usłyszycie tekst, że słuchaj, no nie wiem, wabiłem na ten wabik i w ogóle nic na niego nie idzie, zawabiłem innym i było super. To powiedziałem, że w innym łowisku może być zupełnie inaczej, ale zamieniając te wabiki między wabiarzami też będzie inaczej, bo każdy z nas trochę inaczej ten dźwięk wydaje. I jeśli znajdziecie wabik, na którego listy idą, jest to prawdopodobnie wasz właśnie ten rodzaj wabika, którym wam lepiej idzie. Ja dzisiaj nie przywiozłem ze sobą, powiem wam szczerze, bardzo was przepraszam, nie byłem w stanie znaleźć po zawodach, gdzie go wsadziłem, ten wabik. Ja wabię wabikami z otwartą membraną, najbardziej lubię. Nie znalazłem, nie wiem, mam nadzieję, że nie zgubiłem. Lubię wabiki z otwartą membraną, typu właśnie Nordic. Ta firma Lucky Duck od tego wabika też robi z otwartą membraną, mam 2 wabiki od nich. Zwyczajnie lubię, mam wrażenie, że po nich ten lis tam nie idzie. Teraz to do takiego dźwięków typu szczek lisa, skolenie liszki. Powiem wam szczerze, że jest bardzo duże zainteresowanie tym rodzajem dźwięków. Ja jestem osobiście zdania, że jest to wabik mało skuteczny i wymagający bardzo dużo czasu. Czasami z tym lisem możecie sobie szczekać przez godzinę lub 2. On se szczeka, wy se szczekacie, on se szczeka, wy se szczekacie i to tak trwa może całą noc. Jak macie na to czas, powiedziałem, że okej. Jeszcze drugą opcją jest takie coś, że szczekacie, rzeczywiście jak macie odzew, nie? Macie tego lisa na te kilkadziesiąt, kilkaset metrów w krzakach, gdzieś czasami jest z lasu, się odzywa, nie szczeknie wam, nie? Odszczeknie, wy mu szczekniecie. To wtedy super jest, jak już on wie, że tam jest lis, jest do tego przekonany, użycie innego wabika. Pójście w to szczekanie i oszczekiwanie się z nim, jak jeszcze to nie jest, jak to jest jeszcze jakiś mocny pies, taki dominant lokalny, to on pójdzie, dobra, on pójdzie skasować tego kolesia, który mu tam gdzieś się odzywa. Ale jak to jest jakiś młodszy pies, taki niezbyt doświadczony, to on tam będzie się oszczekiwał z tych krzaków do świtu, nie? Także wtedy fajnie jest użyć jakiegoś innego wabika, właśnie pisku myszy, że coś złapał, możemy jakiś właśnie przestrach ptasi użyć. To czasami zadziała. I teraz właśnie tak rozkmina, to jest wyciągnięte z zabawki dla dzieci albo dla psa, już nie pamiętam. I też na tym się da wabić, nie? Da się wabić na rozmaitych rzeczach. Da się wabić na lusterku od zegarka styropianym, da się wabić na nadgarstku, da się wabić ustami, da się wabić na rozmaitych rzeczach. Tylko trzeba się poćwiczyć. To jest zwykła zabawka, nie? Czy on idealnie oddaje kniezianie? No nie. Ale czasami jest tak, że ten nie zareaguje, nie? Jak powiedziałem, że nie trzeba od razu kupować krowy, żeby mieć mleko. Czasami można po prostu temu psu, który już tą świnkę wypatroszył, po prostu mu to wyciągnąć. No kurde. I teraz drugie rozkmina, gdzie się uczyć wabić. To jest takie kontrowersyjne. Ale říkal si, promiň, ze země. Na zemi. Zase je na zemi, jo?
Ja poluję głównie z ziemi. Ja wabię głównie z ziemi. Dlaczego wabię z ziemi? Tak, są tacy ludzie, którzy lubią wabić z wyżki, są tacy, którzy lubią wabić z ambony, mamy kolegów, którzy wabią z drzew. Drzewa też są fajne, testowałem jak najbardziej, listy idą, ale ja mam zawsze problem z tym, żeby się do nich dobrze złożyć. Nie? Bo mamy te gałęzie, kurde, tego lista mam blisko, ale przełożenie się z tą lufą między tymi gałęziami, wisząc na tych kilku metrach, powiem wam szczerze, mróz, można spaść, no jest to kłopotliwe, robimy hałas, no jakby są specjaliści, którzy to umieją, nauczyli się tego, zwyczajnie się tego nauczyli, robią to świetnie, wychodzi im. Nawet bym powiedział, że dużo lepsze są zwyżki niż ambony, bo widzimy dużo. Nie? Ten list, przy wabieniu z ambony, zwłaszcza takiej zabudowanej, gdzie macie takie okienko, szczerze wam powiem, jak zawabicie tego lista, on wyjedzie wam pod całą ambonę, nie jesteście go w stanie strzelić. On wam stoi pod amboną, ale po prostu się zwyczajnie do niej musicie wstać, musicie nie robić hałas, żeby cokolwiek zrobić. Więc do wabienia otwarte urządzenia łowieckie, takie stojące. Zwyżka jest moim zdaniem super. Tylko musicie od razu być nastawieni na to, że jesteście na widoku. Na takiej zwyżce gdzieś ja na przykład stosuję, mam w łowisku i zachęcam do tego. Mam kilka takich dosłownie punktów, typu ławeczka na ogłowionej wierzbie, jakiś dąbek, którego sobie przez lata podcinam go sobie. Tu mam gałązkę jak drabinę, jak wchodzę sobie gdzieś tam i mam oczyszczony ten domek z góry, mam widok super i mam takich kilka punktów. Jakiś przepust, jakiś most, bardzo dobre są na przykład drogi, świetne są drogi. Listy przecież padają ofiarami wypadków, nie? Też ten list czasami dostanie strzał od samochodu i tam wrzaśnie, nie? Więc drogi też są fajne, oczywiście ustawiałem się plecami do drogi, nie? Nie strzelałem pod światło. Także bezpieczeństwo też jest ważną sprawą. Oczywiście są też na rynku na przykład takie wabiki. Ja obejrzałem taki program takiego Anglika, który opowiadał o tym wabiku. Nie wiem jak się po angielsku nazywa. No, prosta blaszka. I powiem wam szczerze, że co wam to przypomina? Pamiętacie czajniki? Pierwszy mój wabiek, jak zacząłem ten filmik, kurde, gdzieś tam na stryku mam stary czajnik, nie? Wygrzebałem ten dziubek od czajnika i to jest ten dźwięk. Ja go miałem, tylko go zgubiłem. Jak go zgubiłem, kurde, nie wiem, skąd teraz wytrzaśniesz czajnik, nie? No i zamówiłem sobie tam przez koleżankę gdzieś tam z zagranicy, ale to jest zwykły czajnik, to nie jest wielka konstrukcja. No, ma tą zaletę, powiem, że on jest super dobry, a potem średnio, nie? Ja chyba nie wiem, czy tam za dużo tam kulisów nie miał. A ma jedną dużą zaletę, to jego się normalnie pakuje do buzi. Wolne ręce, nie? Ale zimą stalowy wabik nie polecam. Co jeszcze mamy z takich wabików? W zasadzie z wabików wam pokazane większość rzeczy. Mam tu wabik taki do wabienia jakby innych drapieżników, który używam na przykład do robienia zdjęć. Nie? Jak chcecie zawabić na przykład zawabić wilka, nie? Żeby zrobić mu zdjęcie. Dla fotografów fajna rzecz. Teraz jest taka pora, roku, że lisy mają ucieczkę i są bardzo aktywne, wilki są aktywne i idą można sobie poobserwować, zobaczyć w ogóle. Zachęcam też do tej metody do takiego szacowania liczebności, nie? Czasami wiemy, mamy te tropy wilków, wiemy, że są w łowisku, a jedną z metod inwentaryzacji wilków jest też wokalna inwentaryzacja. Wilki w okresie ucieczki się odzywają, odpowiadają, można z nimi wejść w dyskusję, możemy policzyć te głosy, chyba że jest to watacha to powyżej 10, to wtedy jest trudno, się zlewa to wszystko. Ale na przykład takim wabikiem, który można użyć, żeby bezpośrednio w kontakt wejść, bardzo fajny wabik, nie wiem czy mi się uda, bo zawsze mam kłopot za pierwszym podejściem, w razie czego zrobimy cięcie, nie? Jaki to jest dźwięk? Jakby coś psa zabijało, nie? Bardzo skuteczne wilki na to idą, nie?
Także można sobie wtedy móc zrobić zdjęcie. I to słuchajcie, chyba wszystko z takich standardowych rzeczy. Może macie jakieś pytanie? Było na ostatnim, jak mieliśmy spotkanie na Mistrzostwach Polski, było pytanie odnośnie śrutu. Jakiego śrutu używamy, strzelając go w klubie wybiarzy? Większość chłopaków używa dwójek. Klasyka, Lisa, dwójki. Oczywiście są koledzy, którzy używają zer, używają trójki. Powiedziałbym, że trochę tak jak w filmie Kamila odnośnie gęsi. Każda broń lubi inny śrut. Jak mamy broń, która lubi trochę cieńszy śrut, używajmy tego cieńszego. Jak mamy broń, która lubi trochę grubszy, to używajmy grubszego. Tak samo różnice między markami są naprawdę duże. Ja powiem wam szczerze, że w tym roku właśnie po filmie odnośnie gęsi zacząłem robić testy, bo miałem taki kłopot, że jeździłem. U mnie gęsi bywają, jak są mokre lata. Pojechałem na zaproszone gęsi do sąsiedniego obwodu, tam mają naprawdę fajne łowisko i pojechałem z czym to miałem, tam pozgarniałem tam jakieś pionki, tam różne rozmaite naboje śrutowe. Słyszałem, jak gęsi dostają, bo było słychać po lotkach. Skończyła mi się ta zbieranina, pojechałem do sklepu, kupiłem akurat w tym wypadku Rottweila. 6 strzałów, 5 gęsi. Więc jakby po prostu moja lufa to lubi. Zwyczajnie, nie? Ale to nie musi być ta firma, może być, nie wiem, inna lufa lubi Fiocchi, inna lubi Pelagri, inna lufa lubi Winchestera. Każda lufa lubi jakąś amunicję i musicie po prostu ją dobrać. I to jest jakby klucz. I od tego trzeba wyjść. Ale jestem zdania, że dwójka albo w okolicach dwójki to jest najlepszy śrut. Nie polecam waleniem grubym śrutem. No chyba rzeczywiście, że no, nie wiem, dystans jest troszeczkę większy, nie wiem, tam te 45 metrów macie strzału i no, ale jestem zdania, że lepiej więcej niż grubiej. Lepiej więcej śruci niż grubsze śruci. Dobra, chyba byłoby na dalej. A pytanie, czy macie jakieś? Bo może są jakieś pytania z sali i byście chcieli coś się dopytać, to śmiało. Czy można otworzyć tę flaszkę? Bardzo proszę. Wiesz co, to jest takie... Dobra, zachodź już. Dobra.